Cześć, cześć, siemanko, witam w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest to nasz powrót do tego niesamowitego miasta po roku. Wyjazd podzielony na pół, po 4 noce z Abu Dhabi. Na końcu odpowiem na pytanie, czy było warto tak podzielić podróż i przekażę kolejną garść praktycznych informacji. A w tym odcinku, między innymi, zabieram was na nocny widok Burcz Khalify i pokaz fontan. Smakuję wiralową dubajską czekoladę, oryginalną. Pojedziecie ze mną dubajskim metrem z najlepszego miejsca. Zjedziemy razem zjeżdżalnią na wysokości 220 metrów. Okej, czas przełamywać swoje lęki. I przejdziemy się po szklanych panelach w atrakcji Sky Views. Zapraszam serdecznie do oglądania. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę czy napisać komentarz. Taki gest z Twojej strony daje ogromny zastrzyk energii do dalszego rozwoju. Wróciliśmy do Dubaju. Wspomnienia sprzed roku odżywają. Jesteśmy blisko Mall of the Emirates. Tutaj jest ten miejsce, gdzie jest stok narciarski. Stąd się też przesiadaliśmy, z tego co pamiętam, do Miracle Garden. Także tutaj jakby wszystkie te miejsca w głowie zaczynają wskakiwać na... Oj, coś tam się pani stało. Kurczę, nieźle. Zatrzymała pani całe tą linię dochodzenia. Kręciło jej się chyba but w to. No, także wszystko wraca na swoje miejsce. Burcz Al Arab na razie widzimy z okna autobusu. Dotarliśmy na miejsce. Fajnie się nazywają pokoje. O Cavango mamy nazwę pokoju. I tak wygląda pokoik. Zamówiliśmy pierw taki, że było napisane wspólna łazienka. A później dopłaciliśmy do tego, żeby jednak mieć swoją, więc koszt troszkę przewyższył wstępny budżet. To też nam zależało, żeby móc suszyć rzeczy. I tutaj taki widok. Dzisiaj jest słaby, ale jednak mamy widok na Burcz Al Arab. To jest ta plaża, którą rok temu nam się najbardziej podobała, tylko że do niej musieliśmy jechać chyba 35 km. Także to była cała podróż, żeby się tutaj dostać. Była z 1,5 godziny. Teraz mamy to na wyciągnięcie ręki. Tak tutaj wygląda wejście do tego naszego pensjonatu. Chyba to się nazywa pensjonat. I tu powstaje jakiś budynek. Jak byliśmy w zeszłym roku, to tam jakiś początek był ledwo. A teraz już chyba jakiś pewnie nowy, wypasiony hotel tu powstaje. Jeszcze zrobię test. Czy ciepła woda? No... Ciepluteńka woda, ekstra, po prostu uwielbiam. To jest taka woda, z której można nie wychodzić przez parę godzin. Idziemy na Burcz Khalifa, godzina 20:47 i takie tłumy wchodzą, wychodzą do metra. Boję się, jakie to metro będzie zapchane, bo już nieraz byliśmy ściśnięci jak szprotki w tym metrze. Dojechaliśmy, nawet nie było tak całkiem źle, jeżeli chodzi o tłum w metrze. I teraz kawał drogi tymi taśmami, żeby dojść do Dubai Mall i zarazem do Burcz Khalify. I wspomnienia wróciły. Jesteśmy znowu w Dubai Mall, jedna z największych galerii handlowych. Tamtym razem, jak było, to nie udało mi się nagrać tych taksówek, które jeżdżą po Dubai Mallu. No ale to jest właśnie to. I właśnie tutaj ludzie jedą tą taksóweczką. No to są tak wielkie przestrzenie, kilometry dochodzenia, że to się nie ma nawet co dziwić. Dziesiątki restauracji w tym Dubai Mallu. No i tutaj Bosnian House. I takie jedzonko fajne się robi. Kupiliśmy ten kebab z tej bośniackiej restauracji. Taki kebab z mięskami tego typu, bo jeszcze była możliwość wzięcia tego w jednym dużym kawale. Cebulka, sosik i do tego buteleczka ajranu, 42 zł. Oni tam zapraszali do środka do tego, żeby to zjeść, ale tam już ceny zupełnie inne. 20 zł więcej i to bez ajranu, także wzięliśmy i sobie siadamy tutaj między ludźmi. Spróbuję, jak tylko to smakuje. Bardzo dobre mięsko. Myślę, że jako pierwszy posiłek spoko i coś tam pewnie jeszcze domówimy. Także to jemy i idziemy na Burcz Khalifę oglądać. Zamówiliśmy Philly cheese steak. Także nie musimy jechać do Filadelfii, żeby spróbować takiej kanapki.
No tutaj w tym Dubai Mall jest cały świat, jeżeli chodzi o jedzenie. Do wyboru, do koloru. Kanapeczka wygląda w ten sposób. I zobaczymy. Ja tego jeszcze nigdy nie jadłem, w Stanach jeszcze nie byłem. Ale gorąca. No fajne. Ja bym powiedział, że nic nie urywa, ale całkiem przyjemne. W zeszłym roku tutaj też nie dotarliśmy. Na dole tego Dubai Mall jest lodowisko. Tutaj są te ogromne wodospady. Juhu, wróciliśmy po roku. Chyba zaraz będzie pokaz fontan, bo bardzo dużo ludzi zebranych. Oj Boże, ten widok zniewalający wręcz. Zobaczcie to ze mną. Patrzcie na to. Yeah. I Burcz Khalifa, patrzcie. Poprzednim razem, jak byliśmy w Dubaju, wjechaliśmy na 154 piętro tego budynku. Także jest to u mnie na kanale, serdecznie zapraszam. Jest, koniec. Obejrzeliśmy właśnie 2 pokazy fontan. Mega banan na ustach, jestem super szczęśliwy. Także to miejsce bardzo lubię i pewnie tu jeszcze kiedyś wrócę. Te budynki, gdyby nie ten obok kolos, olbrzym, monster, no to one same w sobie by robiły mega wrażenie. A jak się popatrzy na ten budynek, a później na takie coś tutaj, no to wszystkie inne się okazuje, że są malutkie. Wróciliśmy na tą atrakcję Wings of Mexico. Te rzeczy, które widzimy już po raz drugi w życiu, ale one w ogóle nie tracą na wartości. To zdjęcie wysłałem swojemu koledze i po kilkunastu sekundach dostałem taki zwrot. Co za czasy, w których żyjemy. Pozdrawiam, Romeczku. Właśnie zamówiłem Fix Dessert Chocolatier, znaną dubajską wiralową czekoladę. Jedyny sposób na zamówienie to jest przez aplikację. Sprzedaż jest otwierana 2 razy dziennie o godzinie 14 i o godzinie 17. To mam swoją Fix Chocolatier. Dojechała właśnie do mnie, zaraz będziemy próbować. Byłem tak podekscytowany, zamówiłem czekoladę, tą prawdziwą Fix Dessert Chocolatier i czekałem na kuriera, to normalnie ekscytacja, jakbym na Świętego Mikołaja czekał. A musiałem wyjść przed niego, bo inaczej by tutaj po prostu nie trafił. Także zobaczymy, próbuję tą czekoladę. W tamtym roku, jak byliśmy, się nie udało tego zamówić. Ona jest dostarczana tylko i wyłącznie do niektórych miejsc w Dubaju. Myśmy byli wtedy w Deirze i nie dało się tego zamówić. Ta czekolada kosztuje 68. No i zobaczcie ze mną, jak to w środku wygląda. To jest ta czekolada, od której wszystko się zaczęło. Czym ona się różni? To są jakieś tam płatki róż, kardamon, kunafa, czyli takie tradycyjne wschodnie ciasteczko, które ma nadać chrupkości, pistacja i tak dalej. I teraz zobaczymy, jak to w środku wygląda. O, jest ten efekt, który na Instagramach zdobył popularność. Ta czekolada kosztuje 68 zł, natomiast dostarczenie jej tworzy kwotę już 85 zł za ten kawałek czekolady. Można ją kupić od lutego na lotnisku DXB tak samo, ale no cały fan, że mam tutaj
takie otoczenie. Burj Al Arab z tyłu stoi. No i próbuję. Powiem tak, pyszna czekolada, która na pewno nie jest warta 85 zł. Natomiast jest to super i tych jakby podróbek i całości czekolad, które powstały dzięki temu jest mnóstwo, można to kupować o wiele tańszych pieniądzach. No ale fajnie, cieszę się, że to spróbowałem. Czy polecam? Nie wiem, zależy jaki macie portfel, żeby spróbować takiej czekolady. Ale faktycznie pyszna. A tutaj w sklepie takim spożywczym, w galerii, pełno tych dubajskich czekolad, ale one ciutkę może gramaturowo wyglądają na mniejsze, ale ceny są tak 42 zł, 31 zł. Tutaj jest, tu jest 70 zł. I to jest jeszcze mniejsze, to jest nieźle. To tak wygląda jak tamta, co ja specjalnie tą oryginalną kupiłem. No a te małe są po 14 zł, tam 13,50. Tu jest jakaś 48 zł. Wygląda jakby gramaturą wszystko podobne. Ponownie trafiliśmy do Deiry załatwić tutaj kilka spraw. Między innymi perfumy. Chcieliśmy do tego sklepu, który tutaj byliśmy w zeszłym roku też podejść, bo tutaj są dosyć tanie rzeczy. Zakupy zrobione. Taka mała siateczka różnych takich słodkości, które ja to kupuję potem, żeby móc to rozdać do znajomych tak naprawdę. I to jest ta dzielnica Deira. Fajna, ona jest taka dużo tańsza tutaj niż inne w Dubaju. Zobaczcie jakie ceny tutaj. Potrafi 14 zł kosztować takie danie tutaj z napojem. Chicken tikka sandwich. 15 tutaj. Co to za ceny w ogóle? Połowę taniej, czy nawet 3 razy taniej niż w Polsce potrafi być. Ale tak się zastanawiałem, w którą stronę z jedzonkiem pójść teraz w Dubaju. Myślałem, żeby pojechać znowu do tego Al Ustad, też w dzielnicy Deira. No ale stwierdziłem, że jednak chyba trzeba coś nowego. I pojechaliśmy do takiej restauracji, kawałek od centrum, nawet kawałek tutaj od centrum tej dzielnicy Deira. Nazywa się Kebab Al Farej. To jest w ogóle miejsce istniejące od 1987 roku. I to jest restauracja, właściwie knajpka, bo to restauracja może za dużo słowo, irańska też. I to jest takie mięsko z grilla, podawane pięknie na takich szpadach. I można sobie skomponować własnego kebaba tutaj. Dodamy sobie jogurcik, dodamy sobie jakieś tutaj cebuleczkę, może jakąś zieleninkę. Jeszcze ten cały komplet kosztuje 110 zł. Śmiać mi się chce, bo wczoraj tutaj pływając znalazłem temperówkę i korektor. A dzisiaj jak widzicie kolejna temperówka, ołówek i wkłady do ołówka. Także jeszcze kilka dni uzbieram cały piórnik. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Jakieś 100 metrów od nas jest taka restauracja. Przepiękne menu. Jesteśmy w takiej restauracji Arabian Tea House, bardzo blisko plaży, blisko Burj Al Arab. Ceny są ciutkę wyższe niż do tej pory. Piękna herbata. Zaraz ją spróbuję po raz pierwszy. I super są te szklaneczki takie oczywiście, jak się spotyka w Turcji, w Egipcie i w innych miejscach. Go ahead. No video? No, it's okay. Okay, thank you. Yes. Alum salad. Okay, thank you. I spróbuję tutaj szybciutko. Sos pewnie żurawinowy. Pyszne. Fajnie, bo to jest awokado, posypane jest to owocami granatu. Jeszcze przyszło moje danie. To się nazywa Mahbos Samak Robian. Także tutaj jest to danie z krewetkami. Dzisiaj robimy przerwę od mięsa. Szczególnie po wczorajszej restauracji, gdzie jechaliśmy kawał drogi do niej, a okazało się, że to było takie, powiedziałbym, 6 na 10. I tak jeszcze się później spóźniliśmy na metro, musieliśmy taksówkę zapłacić, także wesoło. Bo metro, co wtedy nie wiedzieliśmy, kursuje tylko do 12 w nocy. Bardzo dobre, typowo na taki orientalny smak.
Także wszystko tutaj smakuje super. No, są żółte, no i są czerwone. المحطة القادمة هي الخليج التجاري. The next station is Business Bay. Ten spektakularny widok, który razem w tym momencie oglądamy, kręcony jest z tego miejsca pociągu, gdzie zazwyczaj siedzi maszynista. Metro w Dubaju jest bezobsługowe i w tym miejscu moja kamerzystka nagrała ten film. Bo jest to przedział przeznaczony dla kobiet, czy też kobiet z dziećmi. Oprócz tego wagony są dzielone na gold, silver, także my kupujemy zawsze tą wersję silver. Gdybym miał mieszkać i pracować w Dubaju, jeżeli byłoby to możliwe finansowo, myślę, że zdecydowałbym się na wersję gold, ponieważ mimo tego, że metro jeździ co 3 minuty, to są one często ekstremalnie wieczorami przeciążone. Jesteśmy na takiej atrakcji Skyview. Jedziemy na 53 piętro i tam jest możliwość chodzenia po takiej szklanej szybie. No tak z tego co patrzyłem, to ludzie chwalą w komentarzach. Coraz wyżej jesteśmy. Już zaczęło trochę uszy przytykać. No nie jako, że szybko za windę jedzie. Taki bilet kosztuje 80 zł za osobę. A tutaj jest taka możliwość, oczywiście droższa, że przypina się na takich klamerkach i dochodzi po tej rampie, jakby mając przestrzeń pod sobą. Ale chyba to była cena coś 450 zł czy coś takiego. Tutaj zeszliśmy piętro niżej i wygląda, że dopiero tutaj jest fajny widok. O, słońce pięknie razi. No, tam gdzieś mniej więcej koniec. O, w ten sposób znalazłem koniec. I tutaj jest Glass Walk. Jestem bardzo ciekaw swojej reakcji, bo ostatnio na ramce do tym Frame of Dubai, na ramce Dubaju to było grubo. Ja mam takie odczucie kręcenia się w głowie, jak stoję nad taką przestrzenią, ale mam wrażenie, że tym razem już mniejsze niż w tamtym miejscu. Tutaj nie ma tego efektu takiego jak tam, który zamyka i otwiera co chwileczkę te przestrzenie pod nogami. Namawiają cały czas, żeby sobie robić zdjęcia, które są później oczywiście dodatkowo płatne. Taki jest stąd widok na okolice. Przejrzystość nawet taka dość w miarę. Już w Polsce też są w niektórych miejscach takie skywalki, bym powiedział. O, tutaj pięknie widać, jest jakiś punkt oparcia, jak to jest wysoko. No, jest wrażenie czasami takie, pomimo że się już tutaj idzie kawałek, to nagle mózg się buntuje. No, siedzenie na tym szkle to jest zupełnie inny wymiar. Pomimo tego, że to się jakby nie patrzy teraz w dół, to wiem co jest pod spodem. Tu jest taka wyspa w kształcie jakby całego świata. To widzimy stąd, ale tak, że tak powiem średnio to będzie widać, ale to jest na pewno tutaj w tym miejscu. A tutaj jest ten Sky Slide, czyli ta zjeżdżalnia z przestrzenią. Fajna sprawa. To trwa bardzo krótko, parę sekund i już jest na dole, ale i tak trzeba jakieś tam przełamać swoje jakby ograniczenia. Szczególnie ja mam takie, ponieważ mam lęk wysokości. Widać tutaj tą zjeżdżalnię przeźroczystą. O, tutaj jest. Widać właśnie jak ktoś jedzie teraz. Kolega Bobson jedzie. Sit back, ma'am. Sit back. Move back more. On the left. Sit down, ma'am. Next.
Stretch your legs here. Sit back, please. Move back. Feet sit here. Pull the mat from here. Push yourself down, sir. Okej, czas przełamywać swoje lęki. No fajnie. Thank you very much, sir. Thank you. Nagrywasz? No, jesteśmy po tej atrakcji. Tutaj widać tych ludzi, którzy zjeżdżają tak jak my zjeżdżaliśmy. No, ogólnie fajna sprawa, tylko że siedzi się na takim podkładce, macie, która tak naprawdę zasłania cały widok. Zatem dobrze, że to jest jakby wliczone w cele ten zjazd, bo jakby strach ma wielkie oczy, czyli bardziej się boimy przed niż jakby w trakcie. Ale ogólnie fajna sprawa i polecam każdemu takie przeżycie. Najśmieszniej było ze mną tak, że najpierw w ogóle nie miałem żadnych emocji siadając na to. Zjechałem w ogóle zero emocji, a potem przyszła taka na chwileczkę fala jakiegoś takiej emocji, że tam w ogóle się odważyłem i zjechałem. Ale ogólnie atrakcja spoko. To jest to, o czym mówiłem, czyli jest się przypiętym i chodzi wzdłuż tej przepaści. To był prawdopodobnie fotograf, który robił ujęcie, potem je można kupić. Zauważyliście coś? A tutaj właśnie trwa czyszczenie okien. Dubai Mall, jeszcze taka jest atrakcja. Kości dinozaura. Czego tutaj nie ma? To 50 do 155 milionów lat. Odkryty w 2008 roku Wyoming, USA. Jesteśmy w takiej jogurciarni i tutaj pani przed chwileczką rozdawała próbki, nam bardzo zasmakowało. To jest tak jakby dobre lody z takiej mocnej śmietany i wzięliśmy na spróbowanie taki deser właśnie, który jest gotowy, bo można sobie samemu tam skomponować. 13 kosztuje tam, nie wiem, czy 10 deko, czy ileś i potem tam ważą i się na podstawie tego płaci. To jest smak tej czekolady też, co wcześniej zamówiłem. No pyszne to jest. Nie jest naprawdę, w ogóle nie jest za słodkie, także rewelacja. Tutaj dotarliśmy już do jednej z ostatnich atrakcji przed wyjazdem. Pięknie podświetlone schody. A tak w środku wygląda ten suk. Burj Khalifa. Zobaczymy, ile kosztuje. Bardzo ładny. No, to chyba jest ze złota. 1300. Grubo. No, przepięknie to miejsce zostało stworzone. Na wzór jakichś tam suków z dawnych czasów, ale to oczywiście wszystko to jest jakby dzisiejsza konstrukcja. Tutaj w ogóle jest taka część, że taki ciekawy zapach, jakby właśnie troszkę jakbyśmy byli w takim starodawnym soku. Uwaga, strzelałem, ile to kosztuje ten wielbłąd. Strzeliłem, że 10 000, a kosztuje ile? Jedyne 79 000. 79, nie, faktycznie ja się to zdecydowanie. A, koń 95 000 złotych. To jest taka figurka 1:1. Także jak ktoś miałby 100 wolną. Jesteśmy w drodze na lotnisko w tym momencie. I jeszcze postanowiłem nagrać takie miejsce, które może to nie jest jakieś ciekawe jedzenie, natomiast jest to rekomendacja, jak ktoś tutaj z Was był, no to burgery po prostu jedne z najlepszych, jakie jadłem w życiu. Byliśmy tutaj wczoraj, no i wróciliśmy przed wyjazdem. To się nazywa Burger Barbecue i tutaj pan nam mówił, że to jest ich tutaj bestseller. No zobaczcie, petarda. Jest po prostu obłędnie dobry ten burger. Po prostu boski, naprawdę. Ten burger chyba kosztuje 32 zł. To jest, tego nie próbowaliśmy, to jest burger serowy. O, 4 rodzaje sera.
Przepyszne bułki, przepyszne mięsko, dosyć długo się czeka, więc to jest po prostu super, to nie jest McDonald's, no rewelacja. Znaczy, kompletna kompozycja. Jeszcze raz rzut na te tunele, którymi się chodzi wszędzie do metra. Tu akurat jest połączenie metra z Mall of the Emirates. No i tutaj jest cały ten tor nadziemny metra. Już tutaj jesteśmy na terminalu 3 i stąd jest jeszcze widok na bramkę Dubaju. O, tu jest. Okej, czas na porady praktyczne. Moja podróż jest z Krakowa, a zatem mamy do dyspozycji Fly Dubai do Dubaju na lotnisko DXB, Wizz Air do Abu Dhabi oraz Air Arabia do Szardży, miasta oddalonego od Dubaju o 20 km, co w przypadku metropolii wielkości Dubaju, mającej kilkadziesiąt kilometrów, jest naprawdę niewielką odległością. Przeglądaliśmy bardzo długo oferty tych linii lotniczych i fakt, że z Krakowa latają samoloty Fly Dubai 2 razy dziennie, czyli możemy dostosować porę według własnych potrzeb oraz wygody samych samolotów, co przy moich gabarytach jest bardzo istotne, na podróży 5,5 godziny, wybór znów padł na tą samą linię. Dodatkowym oczywiście atutem jest samo lotnisko DXB, które samo jest atrakcją. Zapłaciliśmy 4000 zł za loty tam i z powrotem dla 2 osób z bagażami po 20 kg i posiłkami na każdym locie. Pierwsze 4 noclegi w Abu Dhabi wyszły 1800 zł z orientalnymi śniadaniami, ale one były takie sobie. A w Dubaju już po dopłacie za tą opcję z łazienką 2100 zł. Oba miejsca rezerwowane na Booking. Na pewno można znacznie tańsze noclegi znaleźć, ale decydującym czynnikiem przy tym akurat wyjeździe była odległość od plaży. Chcieliśmy mieć blisko do tej gorącej wody Morza Arabskiego. Ja wam bardzo polecam ten pensjonat blisko plaży w Dubaju. Jeżeli zamówicie go po moim poleceniu, to prosiłbym was o przekazanie, że trafiliście tam do nich dzięki mnie. Może tam jeszcze wrócę i dzięki temu będę mieć jakąś zniżkę, bo to jest miejsce warte powrotu i tym samym godne polecenia każdemu. Podczas całego pobytu wszystko płaciliśmy kartą Revolut. Napiwki też płaciliśmy kartą, prosząc o doliczenie do rachunków. Ceny w sklepach i w restauracjach chyba podałem w każdym miejscu. Tam nie zawsze zachował się rachunek. Jak widzieliście, ceny są porównywalne do naszych w Polsce, nawet czasem sporo tańsze. A przelicznik walut jest 1:1. Karty na przejazdy w metrze i w autobusach to karty RTA. Na ich stronie można po wpisaniu numeru karty sprawdzić dostępny limit. Przejazd metrem na jednym odcinku to 5 dirhamów, z przesiadką na drugą linię bodaj 7,5. W autobusie przejazd to 3, tylko pamiętajcie, że minimum na karcie, aby móc odklikać kartę, to 7,5. Przejazd, jak wspomniałem, autobusem na trasie Dubaj-Abu Dhabi pobrał z karty 30 dirhamów za osobę. Te karty uzupełniamy w takich stanowiskach, gdzie jest człowiek, który to obsługuje, albo są automaty bezobsługowe, gdzie możemy sami to dotankować. Taksówki były sporo tańsze w Abu Dhabi. Wejście było 5 zł, a później złoty 70 każdy kilometr. W Dubaju chyba wychodziło 5,5 i gdzieś około 2,50 za każdy kilometr. Niby jest jakaś możliwość zamówienia tańszych taksówek dłużej czekając. W Abu Dhabi często braliśmy taksówki z ulicy albo zamawialiśmy przez aplikację Yango, która trochę sprawiła problem z rejestracją, ale w końcu udało się pozyskać SMS z kodem. Ta aplikacja działa tylko w stolicy. W Dubaju aplikacja Careem to był na tym wyjeździe prawdziwy dramat. Za każdym przejazdem blokowało 100 dirhamów. Nawet jak przejazd zabierał kilkanaście złotych, a zwrot następował nawet po kilku dniach. Tej różnicy pomiędzy wydatkami. Zatem jak zablokowało mi już 200 zł, przestałem zamawiać z tej aplikacji. W Careem zamawia się również wiralową dubajską czekoladę, ale z tym nie było najmniejszych problemów. Internet. Jak zwykle zamówiłem przez aplikację Airalo. W komentarzu przypnę link z bonusem dla was. Za pierwszą rejestrację $3. Nawet porównywałem tym razem ceny z taką opcją w Revolucie, ale ceny były praktycznie takie same. Dlatego znów postawiłem na Airalo i wszystko działało idealnie. Całość wyjazdu dla 2 osób na 9 pełnych dni i 8 noclegów z przelotami, hotelami, jedzeniem i atrakcjami wyszło trochę ponad 5000 zł na osobę. Na pewno można sporo taniej taką podróż zaplanować, natomiast w górę sky is the limit, czyli właściwie bez ograniczeń. Jak wypada stolica w porównaniu do Dubaju? Moim zdaniem Dubaj to miejsce, do którego będę jeszcze wielokrotnie wracać. A Abu Dhabi cieszę się, że zobaczyłem, ale myślę jednak, że byliśmy tam za długo. Dlatego wyjazd do Dubaju i wyskoczenie do stolicy na 2, a maksymalnie 3 dni
dni byłby optymalnym rozwiązaniem, a nawet wyjazd na jeden dzień tylko w celu zobaczenia wielkiego meczetu. Stolica jest spokojna w porównaniu do Dubaju, jest biedniejsza, cichsza, co w każdym innym kraju, jest zapewne odwrotnie. To stolice są głośne i bogate. Jednak w Dubaju mi to zupełnie nie przeszkadza. Jest to wielka metropolia z tak wieloma oddalonymi od siebie różnego rodzaju atrakcjami i ja tam czuję się osobiście jak ryba w wodzie. Nawet właśnie odnośnie wody. Plaże w Dubaju zdecydowanie wygrywają. Przede wszystkim są na otwarte morze, a nie na zamkniętą małą zatokę. Ciągle widzimy osoby, które chodzą i sprzątają te plaże, zarówno w Abu Dhabi, jak i Dubaju, także one są super czyste. Jak będziecie w Abu Dhabi, to polecam szczególnie oczywiście wielki meczet oraz restaurację Bangul i tą Shah Badar. W Dubaju miejsce top z tych obu naszych wyjazdów to moim zdaniem wygrywa Skypool w hotelu Aura. Tym razem tam nie byliśmy, ale następnym razem na pewno tam wrócę. Tylko lepiej rezerwujcie to odpowiednio wcześniej, bo nawet będąc jeszcze w Abu Dhabi patrzyłem z ciekawości na stronę z rezerwacją i już nie było takiej możliwości. Dzięki wszystkim tym, którzy zostali ze mną do końca, kliknęli suba na tym kanale czy wcisnęli lubię ten film. Zapraszam jeszcze raz do obejrzenia Dubaju z zeszłego roku, ale też filmu z Krety, który nie wpadł jeszcze w mechanizmy YouTube'a i jest bardzo mało oglądany. Pozdrawiam Was i do zobaczenia z kolejnych destynacji. Pa pa!